odcinku kolejny dość zapomniany temat, o którym wielu użytkowników przypomina sobie w sytuacji, gdy albo w kabinie czują spaliny lub wydobywa się charakterystyczny, cykający dźwięk spod ich maski. Wtedy zaczynają szukać, o co chodzi. Mam na myśli podkładki pod wtryskami. Tak, o których powinniśmy pamiętać i co jakieś 100, myślę 150 tysięcy kilometrów profilaktycznie wymienić. Dlaczego jest to tak niebezpieczna usterka? Może nie tyle niebezpieczna, co dość może się okazać usterką kosztowną, jeżeli przeoczymy właśnie w pierwszej fazie te cykanie, ze względu na to, że może inaczej, musimy sobie to wyobrazić. Wtrysk wchodzi do gniazda, w którym siedzi, jest przykręcony łapą. Aby to wszystko było ze sobą szczelne, musi być coś, co to uszczelnia, bo wtrysk bezpośrednio wchodzi do komory spalania i aby nam kompresja i spaliny nie uciekały, musi to być uszczelnione. Ze względu na to, że tam są wysokie temperatury, nikt tam nie wsadzi gumowego o-ringa. Musi być tam podkładka miedziana. No i właśnie często bywa tak, że właśnie winowajcą naszego cykania jest otóż ta podkładka. Ze względu na to, że po czasie po prostu już nie uszczelnia tak dobrze, jak uszczelniała na początku. Jak możemy to zidentyfikować? Może otworzę maskę i pokażę Wam na przykładzie silnika. Ok, a więc dlaczego mówiłem, że może to być usterka bardzo tania do naprawy lub bardzo kosztowna do naprawy? Ze względu na to, że sama podkładka pod wtryskiwaczem to koszt paru groszy, powiedzmy. Może złotówki, dwóch w niektórych przypadkach, nieważne. To są naprawdę groszowe sprawy. Problem pojawia się wtedy, kiedy właśnie te charakterystyczne cykanie przeoczymy, spaliny dostaną się do miejsca, gdzie siedzi nasz wtrysk. Po prostu będą wchodziły dalej za tą właśnie podkładkę i tam zbierze się nagar, który skutecznie uniemożliwi nam wyjęcie tego wtryskiwacza, żeby wymienić tą właśnie podkładkę. Wtedy w najlepszym wypadku będziemy musieli posiłkować się pomocą kogoś, kto ma odpowiedni sprzęt, aby taki wtryskiwacz wyjąć, lub już w skrajnych przypadkach będziemy musieli zdemontować głowicę i wysłać do osoby, która nam fachowo ten wtrysk wyjmie. Czyli generalnie demontaż wtryskiwacza przez profesjonalistę oraz w tej skrajnym przypadku wysyłka głowicy gdzieś, gdzie ten wtrysk nam zdemontują, nie uszkadzając tej głowicy, wiąże się już z dużymi dość kosztami. A więc tak, jeżeli słyszymy te charakterystyczne cykanie, chcemy upewnić się, że to na pewno jest wtryskiwacz. Zazwyczaj będziemy widzieli, gdzie nam te spaliny uciekają, ale gdyby przedmuch był bardzo mały, możemy sprawdzić to. Ja mam na to dwie metody. Albo bierzemy sobie klucz i próbujemy dokręcić łapę, która trzyma wtryskiwacz. Jeżeli będzie cykać, ta łapa zazwyczaj robi się luźna. Lub druga metoda, zwyczajnie na zimnym silniku odpalić go, polać koło wtryskiwacza wodą lub wziąć sobie jakieś psika, woda z Ludwikiem i sobie spryskać. Będziecie widzieli bąble, będziecie widzieli, skąd Wam to ciśnienie ucieka, tak? Bo jak wiadomo, to uciekają spaliny, ucieka kompresja, bo bezpośrednio wtrysk jest wkręcony do komory, gdzie następuje spalanie. Teraz tak, możecie próbować bez problemu sami wymienić taką podkładkę. Wystarczy zdemontować, mam nadzieję, że będzie widać, kostki elektryczne, następnie przewody zasilające paliwem. No niestety u mnie w BMC trzeba ściągać kolektor dolotowy. Są auta, gdzie dostęp jest bardzo fajny i nie ma z tym najmniejszego problemu. I tak, następnie odkręcamy łapy,
które trzymają nasz wtryskiwacz. Oczywiście zdejmujemy też przewód przelewu. No i co teraz dalej zrobić? Jeżeli jest to w pierwszym etapie i bez użycia bardzo dużej siły jesteśmy w stanie pokręcić tym wtryskiem w lewą, prawą stronę, jest to bardzo dobry znak i jest szansa bardzo duża, że sami taki wtrysk damy radę wydobyć. Metody są różne, możemy delikatnie ruszać, możemy kręcić prawo-lewo. Ważne jest, aby ten wtrysk wyszedł nam do góry. Jeżeli już wtryskiwacz, o którym przed chwilą wspomniałem, wyjdzie nam do góry, musimy oczyścić bardzo dokładnie ścianki wtrysku oraz miejsce, gdzie jest właśnie owa miedziana podkładka. Możemy to zrobić jakąś szczoteczką drucianą, wspomóc się jakimś płynem do mycia silników lub mycia EGR-ów. EGR tak samo jest zanagarowany, więc to, co pomaga przy myciu EGR-a, pomoże i nam tutaj w umyciu tego właśnie wtryskiwacza. Bardzo musimy jednak uważać na tą właśnie końcówkę wtryskiwacza, która tam daje odpowiednią dawkę paliwa, aby jej nie zanieczyścić. Oraz aby jej nie uszkodzić. Można się wspomóc, nie wiem, na przykład opaski termokurczliwe można jakąś tam nasunąć, aby ciasno siedziała, żeby tam żaden brud nie wpadał na to w czasie naszego czyszczenia, lub na przykład słomkę taką jak mamy do jakichś napoi, drinków, czymś takim możemy się wspomóc. Kolejna bardzo ważna rzecz, zanim jeszcze wsadzimy nową podkładkę i cały wtryskiwacz, śrubokręt, szmata i jak najlepiej całe gniazdo, w którym siedzi ten wtryskiwacz, wyczyścić. Jest to bardzo ważne, aby nowa podkładka w momencie jak ją łapą dokręcimy, żeby wtrysk nam pewnie siadł, żeby to wszystko tam było czyste, bo może się okazać, że jeżeli zostawimy brudne gniazdo, to po jakiejś chwili znowu zacznie cykać, znowu przedmucha i robotę mamy do powtórki, można powiedzieć. Więc jeżeli macie silniki z większym nalotem, nie macie takiego problemu, to jest naprawdę, nie wiem, koszt 6 podkładek może być 10-20 zł. 4-pak, szwagier, kolega, zróbcie sobie, to jest chwila zabawy i bez większego problemu możecie to zrobić. Tak jak mówiłem, w większości aut jest to na wierzchu, nie trzeba zdejmować, tak jak w moim przypadku, kolektora dolotowego. No i zadbajcie o to, bo jak już zacznie cykać, a nie daj Boże przegapicie ten moment, no to już potem może się to wiązać z dużo wyższymi kosztami, niż każdy z nas mógłby się spodziewać. Więc co? Myślę, że fajny odcinek, warto na to zwrócić uwagę. Idźcie do swoich aut, przysłuchajcie się, czy u Was ten problem nie występuje. Jeżeli będziecie mieli wątpliwości, polejcie sobie, tak jak mówiłem, wodą. Na pewno zauważycie, jeżeli gdzieś będzie bąbelkowało, czyli ta kompresja nam będzie uciekać. I co? Lajkujcie, subskrybujcie, jest nas coraz więcej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!